Serdecznie zapraszam do odcinka 24 playlisty Jak to działa pod tytułem Targowica część 5. W poprzednim odcinku 23 dokonałem uproszczonej analizy porównawczej działań politycznych Józefa Piłsudskiego z aktualnie prowadzoną polityką władz naszego małego imperium. W tym odcinku przedstawię moje ogólne spostrzeżenia. Można zatem postawić pytanie, dlaczego marionetki rządzące w naszym małym imperium posłusznie realizują interesy wrogich nam mocarstw? Dlaczego brak jest sprzeciwu ze strony polityków na takie apolityczne działania? Odpowiem trochę filozoficznie. Przyczyną tego stanu rzeczy jest zło, które zawsze najlepiej rozwija się w strukturach władzy. Dobro zawsze jest niżej i ze swej pozycji często nie dostrzega zła, górującego nad nim zarówno pozycją, jak i władzą. Jeżeli zło dokonuje aktów sprzecznych z interesami obywateli, oznacza to, że skorumpowany aparat władzy składa się głównie z Rzymian, kraińców, użytecznych idiotów i być może innych sił, o których jeszcze nie wiemy. Nie ma tam miejsca na ludzi prawych, gdyż jak mówiłem wcześniej, sługami szatana mogą zostać wyłącznie ludzie grzeszni. Marionetki kryjące się za postaciami Jaro, Antonio, Matteo, Endiego i Dona korzystają z parasola ochronnego stworzonego przez ich chlebodawców i są w pełni bezkarne. Zapominają jednak, że historia już ich osądziła i w końcu nadejdzie czas, kiedy uśpiona część społeczeństwa otworzy oczy. Przyjrzyjmy się trochę naszej konstytucji z 2 kwietnia 1997 roku. W preambule czytamy: w trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, ustanawiamy Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa oparte na poszanowaniu wolności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocniczości umacniającej uprawnienia obywateli i ich wspólnot. Na podstawie zacytowanego fragmentu można zadać pytania: czy naprawdę nasze małe imperium odzyskało suwerenność w 1989 roku? I czy jego działania były od tego momentu w pełni demokratyczne? Czy w naszym małym imperium naprawdę szanowano wolność, na przykład słowa, sprawiedliwość? I czy władza faktycznie współdziałała z obywatelami, prowadząc dialog społeczny? W kontekście obchodów 81. rocznicy ludobójstwa na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej odnieśmy się do artykułu 43 Konstytucji, w którym czytamy: zbrodnie wojenne i zbrodnie przeciwko ludzkości nie podlegają przedawnieniu. Czy poprzednie, a szczególnie współczesne władze od 1989 roku zrobiły cokolwiek, aby doprowadzić do ekshumacji pomordowanych Polaków? Przyjrzyjmy się teraz głowie państwa. W artykule 126 Konstytucji czytamy między innymi: prezydent Rzeczypospolitej czuwa nad przestrzeganiem Konstytucji, stoi na straży suwerenności i bezpieczeństwa państwa oraz nienaruszalności i niepodzielności jego terytorium. Prezydent Rzeczypospolitej wykonuje swoje zadania w zakresie i na zasadach określonych w Konstytucji i ustawach. Czy nasz naczelnik, deklarując w jednym ze swoich przemówień zniesienie wszelkich granic z sąsiadami za wschodnią granicą, nie wystąpił przeciwko postanowieniom zawartym w cytowanym artykule 126? Dodajmy do tego artykuł 130. Prezydent Rzeczypospolitej
obejmuje urząd po złożeniu wobec Zgromadzenia Narodowego następującej przysięgi. Obejmując z woli narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, uroczyście przysięgam, że dochowam wierności postanowieniom Konstytucji, będę strzegł niezłomnie godności narodu, niepodległości i bezpieczeństwa państwa, a dobro ojczyzny oraz pomyślność obywateli będą dla mnie zawsze najwyższym nakazem. Czy obecny naczelnik dochował swojej przysięgi, występując na przykład na niedawnej konferencji w Paryżu? Czy jego deklaracje tam złożone były zgodne z artykułem 130, który zobowiązuje go do zapewnienia suwerenności i bezpieczeństwa państwa? Na koniec informacja o tubie propagandowej rządu, czyli Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. W artykule 213 Konstytucji czytamy: Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji stoi na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz interesu publicznego w radiofonii i telewizji. No cóż, nie muszę chyba odpowiadać na ostatnie i postawione wcześniej pytania, bo historia już je zweryfikowała i niestety ten konstytucyjny, jak i karny egzamin według mnie zakończył się sromotną klęską wszystkich jego uczestników. Patrioci nie muszą się martwić, a pozostali mają już przygotowane plecaki, aby zrealizować plan, który ich poprzednicy przeprowadzali w Zaleszczykach 85 lat temu. Moi drodzy, zachęcam do obejrzenia odcinków 21S Wścibski rząd, 23S Lalki i aktorzy, 24S Obrońcy obcego interesu z playlisty Wilcze Echa oraz odcinek 6 Plaga Stonki z playlisty Jak to działa, odnoszących się bezpośrednio do tematyki odcinków Targowica. Dziękuję za wsparcie mojego kanału przez Buy Coffee Tu, link w opisie pod filmem. Na tym zakończę odcinek 24, w którym wskazałem na pewne istotne zapisy w naszej Konstytucji. Serdecznie zapraszam do kolejnego odcinka 25 pod tytułem Targowica Epilog.